Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 6. dniu zwiedzania Stambułu, tym razem w części azjatyckiej. Znajdujemy się właśnie w Emaar Square, takim przystępnym, że tak powiem, pasażu handlowym. I co on ukrywa, co nas interesuje? A to, że będzie tutaj takie bardzo fajne akwarium, które myślę, że naprawdę warto odwiedzić. Jak widać, Emaar Square to nie tylko centrum handlowe, ale także kompleks innych budynków o innym przeznaczeniu. Obiekt zbudowano w latach 2012-2020. Natomiast w samych akwariach mieszka ponad 20 000 zwierząt z 200 różnych gatunków, a sama pojemność wody w tym obiekcie wynosi 1 200 000 litrów. Ziyaretçilerimize dikkat edin. Açık saatlerdeki camlara dokunmaya çalışmayınız. Nefes alabilir. Yolcu yapmak için basit deniz alışlarında hızlı olmanız gerekiyor. Acil bir durumda tekneye kadar ya da kıyıya kadar gidebilirsiniz. Ancak atlattığınızda herhangi bir problem olursa tutmayacağınız ve basacağınız zamanlar olduğu için bilmeniz için eğitimlerinizi 10-15 dakika eğitim vermesi yeterli. Ancak daha derin seviyedeki dalışlar için kapsamlı bir eğitim almanız gerekiyor. bắt đầu
Jesteśmy teraz w podwodnym tunelu. Naprawdę ciekawe przeżycie. No, w takich tunelach już byłem w poznańskim, we wrocławskim Afrykarium i łódzkim Orientarium, ale nigdy za wiele takich przeżyć. Ekraftan çektiğimiz böyle bir sefer çekilmez. Böyle Jestem tylko ciekaw, czy jakby Turcja dalej miała sułtana, czy sułtan by sobie coś takiego kazał dobudować w pałacu Dolmabahczy. Tu mamy klasykę akwarystyki słodkowodnej, welonki i ryby z rodziny piękniczkowatych, czyli jakieś molinezje i mieczyki. Coś, co każdy może mieć u siebie w domu. A tutaj mamy ryby pielęgnicowate, prawdopodobnie z któregoś z afrykańskich jezior, Malawi albo Tanganika. A tu mamy rybę znaną z naszych stołów w Polsce i znaną z mojego przedwczorajszego obiadu. Mam na myśli tu makrelę. I tutaj mamy rybę z Amazonki, z południowej Ameryki, z którą nikt by się nie chciał spotkać w obawie o swoje kończyny i nie tylko. Mam tu na myśli piranie. Patrzcie, jak się świecą tak na czerwono trochę.
jakby miały jakieś cekiny na sobie. Tutaj już mamy coś bardziej z zakresu mojej działalności na kanale. Mamy tu pytona birmańskiego należącego do jednego z 5 największych węży świata. Liczy zwykle od 3,7 metra do blisko 6 metrów. Konkretnie pisze tutaj na wystawie, że jakiś osobnik miał 5,74 metra. Większość czasu spędza w zaroślach. Tu mamy anakondę żółtą, też jednego z największych węży świata, który dorasta do blisko 4,5 metra długości. Poluje głównie w wodzie na bagnach. Kolejna klasyka akwarystyki, czyli pielęgnice z Amazonki, czyli skalary. No i mamy tutaj także kolejne mieczyki, jak widać. Tu jest ich wiele. To wygląda na ptasznika kędzierzawego, ale nie jestem pewien, nie ma podpisu. Nawet podobne rozwiązania technologiczne, jeśli chodzi o temperaturę i wilgoć soja. Waran nilowy, dobrze przystosowany do życia we wodzie oraz do wspinaczki. I są bardzo dobrymi biegaczami. Tutaj mamy właśnie rybki i przede wszystkim małego krokodyla różańcowego. Żyje on w Australii i może żyć w wodach słonawych przy ujściach, a nawet zapuszcza się do oceanu. Jest to największy krokodyl świata, osiąga do 7 metrów długości i ten okaz to jest maleństwo od dużych krokodyli mieszkających w tym samym obiekcie, które potem zobaczymy. A tu mamy małpkę z gatunku kotawiec sawannowy. Kameleon senegalski. Tu mamy terrarium zamieszkałe przez 3 różne gatunki gadów. U góry mamy iguanę. Na dole mamy takie małe krokodyle. A tutaj mamy żółwia. I tam są kolejne 2 żółwiki. I jeszcze jeden tam.
Chyba nawet to są dwa różne gatunki żółwi, ale nie jestem pewien, na żółwiach się nie znam. Tutaj mamy do czynienia z kolejnymi rybkami i z anakondą sari. Patrzcie, jaka wielka anakonda. Jak dobrze porusza się we wodzie. No dobrze się porusza, to za dużo powiedziane, bo jest ciągle w ruchu. No ale widzimy, że pod tą wodą przebywa. I tu znowu mamy do czynienia z gekonami orzęsionymi. Mały, niestety bez ogonka na liściu i większy schowany tam za liściem. A i trzeci tutaj na kwiatku się schował. Chyba zaburzyliśmy sen barana szarego. No niestety ma tu czerwone światło, więc tak średnio go widać na telefonie, ale ogólnie chyba go widać. A tu się wyleguje agama brodata. Tu mamy tilikwę, czyli takiego dużego scynka. To jest tak zwana jaszczurka niebieskojęzykowa. A tu zakopuje się Pacman Frog, czyli już znana nam z krakowskiego egzotarium żaba rogata. No i poczciwy pyton królewski, czyli Regius. A tu ukrywa się klasyk terrorystyki Eublephar lamparci, jednakże nigdzie go nie widzę, pewnie za tą twarzą Moai. A tutaj mamy kolonię golców, chyba jedynych ssaków żyjących w koloniach typu owadzich, czyli że jest król i królowa w tym przypadku. Są to właściwie zwierzęta ślepe, nic nie widzą, kierują się tylko zapachem i do niedawna sądzono, że nie chorują w ogóle na nowotwory. Tam znaleźli jakieś osobniki z komórkami rakowymi. Niemniej u tego gatunku jest to po prostu rzadkość. Można by to po prostu powiedzieć, że to jest taka łysa mysz, która żyje w koloniach pod ziemią. Nawet mamy wejście do takiej komory wewnątrz tego obiektu golców, żeby zobaczyć ich kolonię bardziej od środka. Tutaj właśnie widzimy w tym pojemniku jednego golca i właśnie mają tu tunele, którymi się poruszają. Tutaj mamy właśnie pojemnik, który oglądaliśmy wcześniej. A tutaj mamy boa cesarskiego, czyli niegdyś boa dusiciela, łacińska nazwa boa constrictor.
Rodzina shopów praczy. Są to kolejne pielęgnice. Są to jakieś ryby paku, chyba nie wiem co to dokładnie jest. Mamy tutaj żółwiaka z Eufratu, jednej z wielkich rzek w Mezopotamii, bo jak pamiętacie był Tygrys i Eufrat. Obecnie jest to teren Iraku. Porównania rozmiarów różnych gatunków pingwinów. Patrzcie. Tutaj taki malutki, a tu ogromny pingwin cesarski, blisko 125 cm wysokości. Widzimy tu właśnie pingwiny peruwiańskie i ich wybieg. A przed nami duży okaz krokodyla różańcowego.
Şurada daha güzeli varmış. Dzisiejszy obiad, taki kebab na talerzu, frytki, ryż, kawałek pieczywa, mięso oraz warzywa, a na deser tureckie lody. Za chwilę zobaczycie pokaz wirujących derwiszów. Kim są derwisze? Są to członkowie muzułmańskiego bractwa religijnego o charakterze mistycznym. Natomiast mewlewici, czyli tańczący derwisze, to jest zakon, który został założony około 1273 roku przez Jalal ad-Dina Rumiego. Cechą charakterystyczną tego zakonu jest wirujący taniec, inaczej sema. De facto jest to forma medytacji, ma to charakter religijny, nie ma to charakteru artystycznego. Podczas tego wirowania derwisze wchodzą w pewien trans, który symbolizuje duchową podróż i jedność z Bogiem.
Ya Hazreti Mevlana Hak Hak Şems-i Tebriz iktidarı Naat-ı Peygamber
tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie proszę suba, komentarz i łapkę w górę. To naprawdę bardzo się przyda. Zapraszam Was także na mojego Instagrama. Link znajdziecie w opisie. Kolejny odcinek ze Stambułu, w którym odwiedzimy dzielnice migranckie oraz zwiedzimy wnętrza Muzeum Chora już niedługo. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia i cześć.